Zacznijmy od czegoś, co raczej każdy gracz zna. Super Mario. Popularna seria gier, która rozpowszechniła wiele mechanik związanych z wirtualną rozrywką. W dzisiejszym filmie interesować nas będą dwie takie mechaniki: życia oraz ich regenerowanie. Koncept żyć istnieje w grach od bardzo dawna i nie jest on specjalnie skomplikowany. Grę rozpoczynamy z konkretną ilością żyć, która jest liczbą naturalną. Jeśli zginiemy, to tracimy jedno życie i wracamy do ostatniego punktu zapisu. Natomiast jeśli ilość naszych żyć spadnie do zera, to przegrywamy grę i zaczynamy ją od nowa. Nic skomplikowanego. Drugim konceptem, który będzie miał duże znaczenie w dalszej części filmu, są sposoby na zwiększanie ilości żyć. W grach z serii Super Mario powszechne są dwie mechaniki, które służą do regenerowania HP. Pierwsza z tych mechanik to zwiększanie ilości żyć poprzez zebranie konkretnego itemu. W przypadku Mario itemem tym jest tzw. One-Up Mushroom. Bardzo prosty mechanizm. Zbierzemy jeden zielony grzyb, zdobędziemy jedno życie. Zbierzemy dwa zielone grzyby, dostaniemy 2 życia i tak dalej. Kolejnym sposobem, aby zwiększyć ilość żyć, jest zebranie określonej ilości powszechnie występującego przedmiotu lub uzyskanie konkretnej ilości punktów. W przypadku Mario konceptem jest wcielony do gry jako automatyczna wymiana 100 monet na jedno życie. Natomiast przykładowo w nieco mniej znanej grze, Boulder Dashu, za każde zdobyte 2000 punktów zdobywamy jedno dodatkowe życie. Obie z tych mechanik zwiększania ilości żyć można opisać w sposób matematyczny. W przypadku grzybków możemy zapisać proste równanie, że życia, które zdobyliśmy, są równe ilości zielonych grzybów, które zebraliśmy. W mechanizmie z monetami równanie to nie jest już tak oczywiste, jednak nadal jest czymś prostym. Możemy je zapisać jako zaokrąglenie w dół ilorazu zebranych monet oraz stałej wartości, którą w tym przypadku jest liczba 100. Równania te możemy połączyć i uogólnić w zapisie, tak aby pasowały do większej ilości gier komputerowych. Uznajmy, że monety z Mario będziemy traktować za swego rodzaju punkty, pomimo tego, że licznik punktów występuje tam osobno jako liczba, której wartość nie jest determinowana poprzez ilość zebranych monet. Przejdźmy teraz do mało znanej gry, która ma być sednem tego filmiku. Po prostu Łoś. Gra logiczno-zręcznościowa, która swoją mechaniką bardzo przypomina gry, takie jak np. Rock and Diamonds. Zasady Łosia są proste. Rozgrywka podzielona jest na poziomy, a w każdym poziomie musimy zebrać określoną ilość szyszek i następnie udać się do pozycji końcowej, która reprezentowana jest przez niebieski teleporter. W Łosiu, podobnie jak w Mario, istnieją dwie takie same mechaniki na zwiększanie ilości żyć. Można zebrać item, którym w tym przypadku jest 4-listna koniczynka, lub też uzyskać 20 000 punktów. O ile sam Łoś opiera swoje mechanizmy psychologiczne o osiąganie progresu poprzez przechodzenie poziomów, o tyle w grze istnieje również lokalna tablica rekordów, tak aby co bardziej oddani gracze mogli ze sobą rywalizować o to, kto zdobędzie więcej punktów przechodząc dany zbiór poziomów. W czasach, gdy powstawał Łoś, powszechnym było zjawisko korzystania z jednego komputera przez kilka osób, więc leaderboard, który zapisywał się jedynie lokalnie na dysku komputera, nie stanowił większego problemu. Jednak skutecznie uniemożliwiało to znajomość aktualnego rekordu świata. Z maksymalizacją punktów, rzecz jasna, związana jest sama maksymalizacja żyć. Im więcej mamy żyć, tym większe mamy szanse, by osiągnąć dalszy progres w grze, co z kolei przekłada się na ilość uzyskanych punktów. Zadajmy sobie teraz pytanie: w jaki sposób, bez wykorzystywania błędów w kodzie, możemy w teoretyczną nieskończoność zwiększać ilość żyć w grze? Oczywiście mam tutaj na myśli grę, która jako jedyne mechanizmy regenerowania zdrowia wykorzystuje wyżej wymienione działanie specjalnych itemów i punktów, tak jak Łoś i Mario. Cóż, na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się dość oczywista. Musimy mieć albo nieskończoność itemów dających życie, albo sposób na zdobycie nieskończonej ilości punktów. Jednak jak to zrobić? Skoro gry opierające swoją mechanikę o życia w znaczącej większości przypadków mają skończoną ilość poziomów, gdzie każdy poziom ma skończony rozmiar,
to bez wykorzystywania błędów nie ma możliwości, żeby życia rosły w nieskończoność, prawda? Otóż nie. Jak pewnie większość z Was wie, gry zawierają coś, co nazywamy checkpointami. Na potrzeby materiału uznajmy, że checkpointy są zawsze permanentne, niepomijalne oraz nie można wrócić do poprzedniego checkpointu bez zresetowania całego progresu. Tak będzie po prostu klarowniej. Takie miejsca zapisujące nasz progres, w zależności od gry, mogą być tożsame z rozpoczęciem nowego poziomu lub też mogą się znajdować wewnątrz samego poziomu. Za każdym razem, gdy gracz zginie, jego progres cofa się do najbliższego checkpointu. Natomiast rozmieszczenie przedmiotów i klocków cofane jest do stanu początkowego. Jak pewnie część z Was już zdążyła się zorientować, możliwym jest, aby gracz pomiędzy dwoma miejscami zapisu uzyskał jak największą ilość punktów, a następnie zginął, aby móc ponownie zebrać taką samą ilość punktów. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się po prostu zdobycie jakiegokolwiek score, potem zebranie itemu, który daje życie i zginięcie, aby od nowa zebrać te same punkty i ten sam item. Prosta pętla. I o ile sposób ten działa w Super Mario Bros., o tyle wydawcy nowszych gier z czasem zaczęli się orientować, że gracze wykorzystują te mechaniki do zwiększania rekordów, więc po prostu usunęli taką możliwość. Zostało to zrobione w bardzo prosty sposób. Itemy, które dają dodatkowe życie, znikają permanentnie po zostaniu zebranym, a zresetowanie etapu gry poprzez śmierć nie powoduje, że item ten pojawia się tam, gdzie wcześniej był. W Łosiu zostało to zrobione w sposób nieco niedopracowany, jednak taka mechanika, której celem jest zapobiegnięcie zdobywania nieskończonej ilości punktów, istnieje. Łoś zawiera tak zwaną flagę, czyli wartość w kodzie, która może być w dwóch stanach, albo jako prawda, albo jako fałsz. Flaga ta zmienia się na fałsz za każdym razem, gdy gracz przejdzie poziom, a następnie zmienia się na prawdę w chwili, gdy gracz zbierze czterolistną koniczynkę. Zmienna ta wykorzystywana jest do generowania poziomu. Jeśli jest ona ustawiona na fałsz, to podczas generowania się poziomu wszystkie czterolistne koniczynki normalnie egzystują. Jednak po zamianie wartości na prawdę, generowanie poziomu automatycznie zamienia wszystkie czterolistne koniczynki na inny item, który życia niestety nie daje. Zatem rozwój mechaniki gier zapobiegł nieskończonej maksymalizacji żyć ze strony wartościowych itemów, takich jak One Up Mushroom czy też koniczynka. Została więc tylko jedna metoda na wyprowadzenie licznika żyć z równowagi. Punkty. Problem stanowi jednak fakt, że o ile znalezienie grzybka czy koniczynki pomiędzy dwoma checkpointami nie stanowi problemu, o tyle zdobycie ilości punktów, która zazwyczaj jest dość dużą liczbą, może stanowić spory problem. Szczerze powiedziawszy, żadna mechanika, która miałaby zapobiegać temu problemowi, nigdy nie zyskała na popularności. Problem ten zawsze był rozwiązywany poprzez odpowiednie projektowanie poziomów, a nie poprzez ingerencję w mechanikę gry. I tutaj musimy się na chwilę zatrzymać i wyjaśnić jedną rzecz. O ile przytłaczająca większość platformówek posiada odgórnie ustalone poziomy, których twórcami byli deweloperzy, o tyle Łoś stanowi tutaj wyjątek i większość poziomów w nim zawartych została zaprojektowana przez fanów gry. W skład ostatniej wydanej wersji wchodzi 41 zestawów poziomów, z czego tylko 2 zostały stworzone przez wydawców gry. W tym filmie zajmiemy się omówieniem tylko pierwszych oraz drugich przygód Łosia. O ile te 2 zestawy można nazwać nieodłączną częścią gry, w której rywalizacja o punkty ma największe znaczenie, o tyle reszta paczek stanowi raczej swego rodzaju dodatek, który został opublikowany później i jest mniej dopracowany. W pierwszych i drugich przygodach Łosia głównym źródłem punktów są szyszki. Za każdą zebraną szyszkę zdobywa się 5 punktów, co oznaczałoby, że do nieskończonej regeneracji wymagana była co najmniej chora liczba szyszek 4000. Taka ilość tego przedmiotu nie występuje na żadnym z oryginalnych poziomów. Jednak na naszą korzyść gra zawiera również tzw. bonusy cech szyszek. Prosto mówiąc, istnieją 4 czynniki mnożące wartość szyszek o daną liczbę naturalną. Jeden z tych czynników jest bardzo rzadko możliwy do uzyskania, więc skupimy się na 3 z nich. Jak wcześniej wspomniałem, podstawową mechaniką progresu w Łosiu
jest zebranie określonej liczby szyszek na poziomie i opuszczenie planszy. Jednak nie oznacza to, że każda szyszka, która jest na poziomie, jest obiektem koniecznym do zebrania, żeby dokonać progresu. Wręcz przeciwnie. Poziomy zazwyczaj zawierają więcej szyszek niż ilość wymagana przez grę do przejścia poziomu, tak aby gracz miał wybór, które szyszki zebrać. Wszystkie szyszki, które zostały na planszy po aktywacji teleportera wyjściowego, zdobywają bonusową cechę, nazywaną nadmiarem. Nadmiar mnoży wartość szyszki o 4, powodując, że każda szyszka zebrana dodatkowo ma wartość 20 punktów. Pozostałe dwa czynniki, które zwiększają wartość szyszek, to końcowość i transmutowalność. W skrócie mówiąc, szyszka końcowa to ta, która została zebrana jako ostatnia, a jej wartość mnoży się aż 20 razy. Natomiast szyszka transmutowalna to ta, która została stworzona za pośrednictwem innego itemu, jakim jest magiczna podkówka. Jej wartość jest 10-krotnie większa. Łącząc te czynniki ze sobą, możemy uzyskać o wiele większą ilość punktów za pojedynczą szyszkę. Przykładowo szyszka, która ma wszystkie 3 cechy, uzyskuje wartość aż 4000 punktów. Umiejętność odpowiedniego dopasowania bonusów cech szyszek jest w stanie w znaczącym stopniu zwiększyć ilość punktów uzyskiwanych podczas rozgrywki oraz stanowi fundament nieskończonego zbierania żyć. Jedyne co pozostaje to znaleźć konkretny poziom, na którym można zastosować te bonusy. Na chwilę obecną znane jest 5 poziomów, których struktura pozwala na farmienie HP. Są to kolejno Szyszkompleks, Złota Wieża, Można Zarobić, Myślenie nie boli oraz Sen Wariata. O ile 4 z tych poziomów zawierają elementy losowe, które w skrajnie niefortunnych przypadkach mogą uniemożliwić ciągłe zbieranie punktów, o tyle Szyszkompleks nie zawiera żadnych elementów losowych, co czyni go najoptymalniejszym poziomem do zbierania punktów. Można by się teraz zastanawiać, w jaki sposób odkrycie takiego exploitu niszczy rywalizację graczy o to, kto uzyska więcej punktów. Odpowiedź jest dość prosta. Przed odkryciem techniki na nieskończoną ilość żyć, większą ilość punktów zdobywał ten gracz, który był w stanie rozwiązać więcej zagadek logicznych zawartych w poziomach, jak i osiągnąć jak największy progres w grze. Innymi słowy, wartości z tablicy rekordów były proporcjonalne do skilla graczy. Gdy znaleziono sposób na to, jak pomnażać punkty bez większego wysiłku, zyskali na tym gracze, którzy byli w stanie grać jak najdłużej, bez względu na to, jak dobrzy byli w przechodzeniu poziomów. Po pierwsze, skill przestał mieć znaczący wpływ na rekordy, a po drugie, osoby, które chciały maksymalizować swoją ilość punktów, straciły przyjemność z rozgrywki. Przechodzenie w kółko jednego poziomu stało się po prostu nudne. Community Łosia starało się ustalić własny sposób na liczenie punktów, jednak przez małe zaangażowanie społeczności nigdy do czegoś takiego nie doszło. Wydaje mi się, że warto jednak przedstawić, jakie pomysły istnieją, aby zapobiec nieskończonemu wzrostowi punktów. Najpopularniejsze stały się 2 koncepty: Deathless oraz Glitchless. Pierwszy z tych pomysłów jest dość prosty. Polega na uzyskaniu jak największej ilości punktów bez umierania. Drugi natomiast zakłada stworzenie zewnętrznego kalkulatora lub też ingerencję w kod gry, tak aby po każdej śmierci odejmowana zostawała ilość punktów uzyskana na danym poziomie. Oba z tych pomysłów mają zarówno wady, jak i zalety. Deathless jest konceptem o wiele prostszym, jednak nawet najlepszym graczom zdarza się zginąć przez misklik lub losowe zdarzenie w grze niezależne od nich. Z drugiej strony Glitchless jest ideą o wiele precyzyjniejszą, jednak wymaga albo ingerencji w kod źródłowy, albo czytania na bieżąco danych z pamięci procesu, albo graficznego odczytywania danych na pasku gry, co czyni go bardziej złożonym i skomplikowanym dla większości przeciętnych graczy. Po dziś dzień problem ten nie został rozwiązany, a większość graczy po prostu zaakceptowała fakt, że prześciganie się w ilości punktów straciło jakikolwiek sens. Na koniec postawmy sobie jeszcze jedno pytanie. Czy wzrost punktów rzeczywiście może iść w nieskończoność? Odpowiedź oczywiście brzmi nie. Każdy, nawet najbardziej zaawansowany komputer
ma limit co do tego, jaka może być największa liczba na nim zapisana. W przypadku łosia limit ten to 2 do potęgi 31 odjąć 1 lub innymi słowy 2 miliardy 147 milionów 483 647. Nie wydaje mi się, że film ten jest odpowiednim miejscem na tłumaczenie sposobu zapisu systemu binarnego, więc nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły, jednak co ciekawsze osoby mogły zauważyć, że 2 do potęgi 32, będące limitem zapisu 32-bitowych liczb, nie jest podzielne przez 5. A skoro każda ilość uzyskanych punktów w łosiu jest wielokrotnością piątki, to dzięki odpowiedniemu zastosowaniu operatora modulo możemy mierzyć wzrost punktów do znacząco większej liczby. To by było wszystko. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Linki do pobrania łosia i kilku innych związanych z nim stron zostawię dla ciekawskich w opisie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.